Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu. Na dzisiejszy filmik przygotowałam właściwie kilka tematów. Pierwszy to jest, chcę się troszeczkę pochwalić. Firma Renesans wydała nowe bloki. Są już w sprzedaży. Bardzo mnie cieszy, że okładka do tego bloku to moja praca. Malowałam na podstawie zdjęcia z Portofino. Nigdy tam nie byłam, ale sądząc po zdjęciach jest tam bardzo, bardzo pięknie. Więc taka jest okładka bloku większego. Ten blok ma rozmiar 42 na 29 i troszkę centymetrów. Jest też mniejszy. Taki z widoczkiem na jakąś latarnię chyba, też na podstawie zdjęcia malowane. Papier to satyna i na tym właśnie mniejszym bloku będę dzisiaj malowała i tak chcę zrobić, bo ostatnio pytaliście mnie, piszecie i pytacie o ten proszek. Wydawało mi się, że powiedziałam wszystko i pokazałam wszystko o tym, jak pracować z tym, ale najwyraźniej jeszcze zostały pewne rzeczy do wyjaśnienia. Więc ten proszek zastępujący, płyn maskujący i ta fantastyczna hortensja, która się przebarwi z czasem i będzie różowawa od spodu, chyba malinowa odmiana, nie mam pojęcia. Zobaczcie, jaka to jest koronkowa robota. Nieprawdopodobne. I do tego właśnie przyda mi się ten płyn maskujący. Zapraszam. Suchy papier. Proszek, który jest zawsze mocno, szczelnie zamknięty, aby się tam wilgoci nie dostała. I teraz suchy pędzelek. Ten może kilka takich plam sobie zrobi. Chcę, aby były odstępy między tym wszystkim, między tymi kwiatkami, aby ta koronkowa robota natury właśnie tutaj została pokazana, więc zupełnie przypadkowo obserwuję troszeczkę, ten kwiat, ale nie jestem w stanie tak bardzo dokładnie. Może gdybym zrobiła szkic bardzo dokładny, to może wtedy mogłabym też kłaść ten proszek bardzo dokładnie. Ale jak wiecie, moje malowanie to takie bardziej malowanie plamą. W związku z tym nie potrzebuję i nie chcę i nie będę robiła takich właśnie dokładnych szkiców. Teraz położę kilka tym okrągłym pędzelkiem z krótszym włosiem, takich kilka kropek, zobaczymy jak to wyjdzie. I to samo, suchy pędzelek. Ten pędzelek będę myła potem w wodzie, nie w tej samej wodzie, w której będę używała do malowania. Teraz przy ściąganiu nadmiaru, bo widać, teraz jak przesunęłam, to nie widać, gdzie położyłam ten proszek, natomiast widać, gdzie jest jego nadmiar. Widać takie kropeczki. Ja odwrócę i puknę kilka razy w ten papier, aby mi ten nadmiar zdjąć. Wyraźnie widzę, gdzie położyłam, gdzie był ten proszek. Nawet takim właśnie widzieliście, jak kładłam, takim przykładaniem pod różnym kątem tego pędzelka nawet faktycznie udało się zrobić takich niby kwiatków kilka. Teraz zmienię sobie na ten kolor, niech on tam już gdzieś zaświecił, przebił troszeczkę te zielenie. Ok, zobaczymy tu, gdzie zrobiłam te kropki, czy faktycznie jakieś kropki, bo ja wiem, takich precyzyjnych to jednak nie da się zrobić. Ale i tak, widzicie, tutaj został takie szarpnięcie. Widać, że to nie było to położenie pędzelka, tylko być może właśnie ten podmuch, a być może strzepywanie tego proszku właśnie spowodowało, że taki szmerek się tutaj zrobił. Zobaczcie, w tym miejscu widać te kropki położone
I tu będą też, nie, tu nie, ale gdzieś jeszcze. O, tu jeszcze są. Nie bardzo fajnie płynie. Podoba mi się ten papier i ja w ogóle lubię satynę, także fajnie mi się z tym pracuje i cieszę się, że ten blok właśnie, na który malowałam okładkę, jest taki, że mogę go z chęcią polecać, bo ja go lubię. Zobaczymy, jeżeli kupicie kiedyś i zaopatrzycie się w niego i ciekawa jestem Waszych doświadczeń, czy będzie Wam się na nim pracowało też fajnie, tak jak mi. Teraz czystym pędzelkiem tylko tu pojadę po brzegach, aby mi to wszystko nie zostało. Jeżeli chcę, aby ta linia została, to ją sobie zostawiam. Gdybym jej nie chciała, to sobie ją przesunę, znika i nie macie. Papier jest już suchy i tak to wygląda w momencie, kiedy już usunęłam cały ten płyn, wymazując go zwyczajnie gumką. Teraz chcę w tych plamach, które mi zostały, zaznaczyć tylko kilka kwiatków. One mają w środku taką fajną, jaśniejszą kulkę. Tą zostawię i te płatki, w tym przypadku 4, najczęściej są 4, leżą sobie tak. Zrobię sobie tylko kilka takich właśnie szkiców, takich kilka linii pomocniczych, aby pokazać właśnie te kwiatki. Dzięki temu, że zrobiłam sobie takich kilka dodatkowych kresek, pokazując te kwiatki, będzie mi łatwiej teraz je obrysować, pokazać je jak gdyby negatywem. Wchodzę z tą farbką od czasu do czasu, żeby właśnie pokazać drugim pędzelkiem, aby nie marnować farby, poprzesuwam to troszeczkę do tyłu. Zresztą jak się to robi, to już wiecie. I tu. Może tak. Czasami będę zmieniała i wejdę sobie właśnie w ten kolor taki, jakiś taki, żeby nie było to takie nudne, jednokolorowe. Najpierw pokażę tych kilka, które są takie wyraźne i fajnie wyraźnie można je zaznaczyć. O tu na przykład, gdzie powstały mi te szmery przez to zdmuchiwanie tego proszku, więc wyreguluję sobie właśnie w ten sposób. Tu jeszcze raz, widzicie? Tu był właśnie taki poszarpany brzeg, a ponieważ kwiatki te mają bardzo taki fajny, regularny brzeg, więc to sobie tak zrobię. A ponieważ jest tego, jak widzicie, tych kwiatuszków mnóstwo, w związku z tym przyspieszymy. Tak wygląda ta moja hortensja malowana przy użyciu tego właśnie proszku. Teraz chcę jeszcze tylko jedną rzecz zobaczyć, czy ten papier, jak wygląda wymywanie, gdybym chciała na przykład jakąś linię tutaj jeszcze pokazać, w którym miejscu mi tu coś pasuje. Może tu pociągnę, czyli pędzelkiem wilgotnym przesuwam, zbieram. Jak widać, wymyć się też fajnie daje na tym papierze, co jest też na plus, bo czasami chce się zwyczajnie któreś z miejsc, które mogłabym tu jeszcze spróbować. Może to. Wiadomo, że im ciemniejsza jest plama, może ten płatek tutaj
gdybym się zdecydowała, że ma być jednak jaśniejszy, albo w takim miejscu właśnie jak tu, gdzie go prawie nie ma, kilkukrotne. Nie zostaję w tym miejscu zbyt długo, bo wtedy mogłabym uszkodzić papier, ale na taki właśnie pokazanie, a może tu pokażę, że był jeszcze jeden płatek, taki właśnie na te miejsca, które na początku nie pomyślałam o tym, że będę je może chciała mieć białe albo jaśniejsze, to papier ten daje tę możliwość, że mogę sobie jeszcze takich małych korekt tutaj dokonać. Ok. Takich jeszcze. Sami wiecie, jak to jest, kiedy obrazek skończyć. Czy jeszcze coś dodać, czy jeszcze coś wzbogacić. Zawsze to samo. Już się wydaje, że mógłby być koniec, a człowieka niesie, aby jeszcze coś tam gdzieś pokazać, zrobić. Uważając, żeby nie zepsuć, bo gwarancji na to, że nie zepsujemy, nie ma. Podsumowując, jeszcze raz dla przypomnienia. Proszek zamykamy zawsze bardzo szczelnie, pudełeczko. Suchy papier, suchy pędzelek. Malujemy, nie musimy czekać na nic, możemy od razu malować. Nadmiar zbieramy. Teraz jeszcze troszeczkę tego, żeby pokazać te właśnie drobne kuleczki, te drobne pąki tego kwiatka. I na tym kończę malowanie hortensji na nowym bloku Portofino z użyciem tego właśnie proszku z efektem przetarcia. Na razie, pa!